Siemanderro, pozdrawiamy Was serdecznie z Norwegii. Po wejściu na Galdhøpiggen i 2 nocach spędzonych w namiocie, mieliśmy zamiar ruszyć w dalszą drogę przez Norwegię. Jednak z racji tego, że dość intensywnie korzystaliśmy z lodówki samochodowej i to na wyłączonym silniku, to zasoby prądu akumulatora z naszego Vancrossa niespodziewanie szybko spadły do zera. Dlatego też po kilku nieudanych próbach ożywienia go po kabelkach, oczywiście z pomocą innych kierowców, musieliśmy skorzystać z usługi Assistance, a to nie było takie łatwe, ponieważ byliśmy przy górskim schronisku. Dlatego też cała ta sytuacja nieco zaburzyła nasz plan dalszej podróży. I co, Radzio? No przyjechał pan i aparatura miał rozruchowo bardzo mocno, no i udało się mu uruchomić samochód od strzała praktycznie, a na kablach no to było ciężko, za bardzo był rozładowany. Jadymy do następnej miejscówki, pani już pisała do nas, w której będziemy. Mieli napisali, że mamy problem z autem, ale kazała tego napisać jak będziemy, albo zadzwonić 30 minut przed tym, niż będziemy na miejscu. I mamy jak bezpiecznie. No właśnie. Całe szczęście dalsza część naszej podróży przebiegła bez komplikacji. I mimo tego, że nasz plan nieco się posypał, to jednak byliśmy mega zadowoleni, gdy już dojechaliśmy do naszej miejscówki. No i po perypetiach udało nam się dotrzeć do naszej drugiej miejscówki w Norwegii. Pogoda nas niestety nie rozpieszcza, ale za to widoczki są piękne. Chociaż na pewno jutro, bądź też pojutrze, jeżeli się rozjaśni, będą jeszcze piękniejsze. Właśnie idziemy do naszego nowego domku w Norwegii. Znaczy się nie naszego, ale wynajmowanego przez nas. Pani nam wszystko wytłumaczyła, pokazała co jest w garażu, z czego możemy korzystać, co zwiedzić w okolicy. Także super. A nasza tymczasowo hytta wygląda właśnie tak. Wow! No i jesteśmy w środku. Jest trochę ciemno, ale to są takie klimatyczne lampki. Za chwilę wam to... O, tu jest na przykład jedna z nich. Są świeczki, także można sobie klimacik wieczorem zrobić. To jest charakterystyczne dla Skandynawii. Jak my mijali, zastanawiali się, tak, jak mają lampki w oknach cały czas. Tak i to są te lampki. I tu są właśnie te lampki tak zamontowane w oknach. To znaczy, że ktoś jest w domu chyba. Być może. Jest jakiś mały telewizorek, z tego co widać fajny fotel z podnóżkiem, także na leniucha można sobie posiedzieć. Jest kanapa, są jakieś fotele, pufy, jest fajny stół rozkładany i jest też koza. Także można sobie napalić, ale oprócz tego mamy też grzejnik tutaj. Kuchnia, elektryczna płyta grzewcza z 2 palnikami, jest jakiś piecyk elektryczny, no wiadomo lodóweczka, jest lewozmywak. Ktoś zostawił nam Co? olej, ketchupy. Olej akurat się może przydać. No, przyprawy też są. Miseczki. Wszystko jest pięknie. Tu jest jedna sypialnia, z której my nie będziemy korzystać, bo tu jest taka, no, dla osób, które się za bardzo nie kochają i chcą spać osobno, ale my się jeszcze kochamy i nie chcemy póki co spać osobno. Dla nas jest coś takiego, czyli łóżko tak zwane małżeńskie. No prysznic, jakoś umywalka ze stali i szafeczka boiler. Oczywiście kibelek, no. To tyle. Także pięknie, ładnie. No i wisienka na torcie. Tarasik. Tarasik, co prawda ogród no jest jaki jest. Ale tu mogą trolle nam przyjść. A tu mogą właśnie trolle przychodzić w nocy. Tu jest wejście do tego ogrodu. Tylko, że jest pogoda dzisiaj, no. Nie ten teges. Też nie chcą nam z rynki jeść te pierdy. Ale wszystko przed nami, batko. No i tu mamy grilla, z którego za chwileczkę będziemy korzystać. Jest drewno, z którego też możemy korzystać. No i są jeszcze 2 rowerki, z których możemy oczywiście korzystać. Oby nam się przez ten tydzień tu dobrze mieszkało. Także teraz się rozpakowujemy i robimy grilla. Jak chcecie, to możecie wpaść na grilla. Może być głośno, bo mieszkamy tu tylko my. Kiełbasy mamy mało, także weźcie ze sobą. Gorzoły też mamy mało, bo do Norwegii nie wolno dużo wozić gorzoły. To też weźcie ze sobą. Każdy niech bierze co ze sobą i możecie sam wpaść.
zaczyna się robić ładnie, dlatego ruszamy na research po okolicy, a być może jeszcze popłyniemy promem do Woldy, żeby rozkminić tam później, jak wyglądają dojazdy do Ålesund. Pogoda się zrobiła, także ruszamy. No i przyjechaliśmy do Folkstad. Oczywiście miejscowość Folkestad, nie Folkstad. Zostawiliśmy samochód przy sklepie KOP. Dzisiaj sklep jest zamknięty, w sumie nie wiemy, czy można tu zostawiać samochód, czy nie można zostawiać. Nie ma żadnego zakazu, no to chyba można. Tu jest tankstela, czyli mamy 11-12 km do tej tanksteli. Jakby coś się stało, zabrakło paliwa, czy brakowało już, to można zawsze podjechać. Jest automat na kartę, przykłada się kartę, wpisuje się PIN, tankuje się i to wszystko. Sklep, tak woli ciekawostki, jakby ktoś tu był, a co to jest? Oni chyba mają jakąś aplikację, aplikacja na drzwi do sklepu. Słyszałam o czymś takim. Aha, no to być może do 23 można na tą aplikację wejść, a takie normalne godziny otwarcia to jest 9-18. I w niedzielę nieczynne oczywiście. A tu co ciekawe też, bo jutro się prawdopodobnie wybierzemy, albo pojutrze, albo w tym tygodniu na Galten. To jest taki fajny punkt widokowy. I tutaj się gdzieś chyba idzie. Co ciekawe, właśnie w Norwegii, jeżeli chodzi o cmentarze, tutaj nie ma takich tradycyjnych jak u nas pomników, tylko są płyty nagrobkowe, prawda, jest trawa i trochę kwiatów, jak widzicie, nic poza tym. Bardzo to wygląda skromnie, aczkolwiek mi się to osobiście bardziej podoba niż te nasze szumne pomniki. Tu jest informacja. Okazuj troskę o środowisko i zwierzęta gospodarskie. Najlepiej nie używać plastikowych latarni nagrobnych. No widzicie, a u nas o tym to już Grabarz śpiewał w swojej piosence. Specyficzny to kraj, o ja piernicze, gdzie najlepiej sprzedają się znicze. Specyficzny to kraj, o ja piernicze, gdzie najlepiej sprzedają się znicze. A jeżeli chodzi o ten kościółek jest zamknięty, bo Beata już była w tym kościółku i jest zamknięty niestety. Tu jest jakiś skrót do tego promu. Obok tego kościółka jest droga na dół. Zobaczymy, jak to tam wygląda. Wychodzi na to, że następny prom mamy za 25 minut, także nie jest źle. Jest informacja, że chyba trzeba iść po prostu koło rowerka, nie można wjeżdżać. A tu gang dzikiego wieprza czeka też na prom. Z tego, co zauważyliśmy, promy z Folkestad do Woldy kursują co 40 minut. No jest tu jakiś parking, który też jakoś nie można znaleźć informacji, czy on jest płatny, czy niepłatny. Nie mam pojęcia. My stoimy pod tym sklepem, o którym mówiliśmy, ale tu można podjechać pod sam prom, jeżeli chce się za darmo przepłynąć, bo jest po prostu za darmo dla turystów pieszych. Trzeba płacić za jakieś tam opcje zmotoryzowane typu samochód, bądź też jak tam motocykle, motory. Moim zdaniem jeżdżenie po mieście samochodem chyba nikomu nie przysparza przyjemności. Nam na pewno nie. Także wolimy sobie pośmigać piechotą. Jeżeli miasto jest małe, bądź też koncentracja tych wszystkich ważnych miejsc jest w małym obrębie. No. A jeżeli miasto jest duże, no to wtedy warto zastanowić się nad samochodem, bądź też nad komunikacją miejską. I prom podpłynął. Tutaj sobie samochody wjeżdżają, a po tym żółtym odbywa się ruch pieszy. No i przypłynęliśmy do Woldy. Co warto zobaczyć w Woldzie, to na pewno Muzeum Wsi i Muzeum Garbarstwa. No dzisiaj już zamknięte jest, także jeszcze wybierzemy się tu w tygodniu, żeby odwiedzić te muzea. A to jest ten sam szaleniec, co wjeżdżał na prom. A tutaj sobie zobaczcie, fajna góra. Dobra, idziemy się rozejrzeć, zobaczymy, co tu jest ciekawego. Jak coś będzie ciekawego, to włączymy kamerę oczywiście i nagramy to. A tu coś jest jednak otwarty, jakiś sklep, widzisz? Może wyjdziemy? Interesuje nas pieczywo, a pieczywo wygląda tak i kosztuje na przykład taki ponczuś 7 zł. A takie ogóreczki też by zjadł, widzisz? Ale czy on jest świeży, powiedz mi. Twardy jakiś jest. A ten jest fajny? No. No super, mięciutki jest. To ten jest lepszy od tamtego. Znaczy się nie wiem jak w smaku, ale w dotyku jest przyjemniejszy. Tu tak jak ktoś jest zainteresowany, nie chce, tu zerknie na cenę, bo tu są chipsy na przykład jakieś po 30, na przykład 29 koron norweskich. Tu znowu jakieś tatosy.
po 40, 38. Szyneczki tu są, a my mamy takie rzeczy, ale może później kupimy coś tak z ciekawości, żeby skosztować. Jakieś salami, prawda, tutaj po 359 kg. No i Pepsi 84 za 4-pak. No i zrobiliśmy sobie już małe zakupy. To, na czym najbardziej nam zależało, to chleb, bo nie mieliśmy już chleba z Polski. No i później jakieś tam takie ciasteczka z jakimś tam nadzieniem. Kanel. To kosztowało 39,90. Ciasteczka 34,90. Oczywiście noków. Piliśmy jeszcze słodyki, tam jakieś czekoladki i chyba to jest lukrecja w takim białym. Ja uwielbiam lukrecja w tej białej takiej obwolucie. Takie w Haribo były kiedyś żelki. Bardzo mi to smakuje, dlatego jakże kto ujrzał, to zaraz, że kto wziął. A ty lubisz lukrecję? Nie. Nie lubi. Zostanie mi. Ale to kosztowało 10 noków, czyli na wagę się opłaca, bo to tam dość korzystnie wychodziło. I ogólnie zapłaciliśmy 84,80, co by wychodziło na polskie gdzieś 30 zł za te 3 rzeczy. Co jest fajne i takie niekonwencjonalne, to budyneczki tutaj w tych norweskich miasteczkach. Zobaczcie, są bardzo, bardzo urocze. Nam się to mega podoba. Właśnie taki ten styl skandynawski. A jeszcze lepiej jest na takich wioskach, bądź też takich małych górskich miejscowościach. No to już jest coś pięknego. Jest spokój, cisza. Mimo niedzieli zero turystów jakby i samych miejscowych nie widać za bardzo. Tylko mewy słychać gdzieniegdzie. Skrzeczą, bo one tam nie śpiewają, raczej tylko skrzeczą. I zapach ryb, który rozprzestrzenia się pomiędzy tymi uliczkami tutaj, co jest bardzo fajną wonią, bo to nie jest taki zapach ze sklepu rybnego, tylko zapach tej ryby już restauracyjnej, taki bardzo przyjemny i apetyczny. Po krótkim spacerze po miasteczku i wstępnym rozpoznaniu co, gdzie i jak, wróciliśmy do naszej miejscówki, a Woldem postanowiliśmy odwiedzić raz jeszcze w tygodniu, co okazało się być dobrym posunięciem, ponieważ udało nam się zobaczyć i załatwić to, czego nie mogliśmy zrobić w niedzielę, ale o tym to już w dalszej części tego filmu. Fajnym akcentem jest to, że przy poruszaniu się norweskimi drogami znacznie nam spadło spalanie. To jest wręcz niemożliwe. Takiego spalania niskiego my jeszcze nie mieli w tym samochodzie. Jest 4,3. Nie wiem, czy wpływ ma na to jakość tych dróg i drogi w Norwegii, czy też jakość paliwa. Ale też jeździsz pomali, nie? No bo te drogi to nie są autostradowe drogi. No i też nie ma korków. No luźno się jeździ po drogach, nie ma jakichś przestojów, korków, bo w Polsce to było do osiągnięcia 5,2 głównie. Cieszysz się z tego powodu? Bardzo, hurra. Tym bardziej, że te paliwo to nie jest aż takie drogie w porównaniu z Polską, bo jest porównywalne do cen autostradowych u nas. Czyli jest powyżej 7 zł tam sakiem, nie? No, czyli to nie jest tak źle z tymi cenami paliwa tutaj w Norwegii. No i ludzie, niedobrze jest, bo dzisiaj jest finał Mistrzostw Europy, Hiszpania, Anglia. Tu jest telewizor, jest antena na zewnątrz, nie można nic wyszukać. Kiepsko sprawa. Wszystko jest jakby podłączone, tak jak powinno być, ale to nie działo. Śnieg. Tyle by miał chyba z tych Mistrzostw Europy, z finału Mistrzostw Europy. A tu się szykuje kolacyjka. Dzisiaj chleb kupiliśmy, norweski. Kosztuje skrowę, czyli jętka tak zwana. No, całkiem. Po tych kilku dniach już jak zatęsknił za chlebem zwykłym, bo my mieli takie krótkie chleby, no suche. Jednak chleb to chleb. Kolejnego dnia wybraliśmy się znów do Folkestad. Tym razem po to, by wdrapać się na Galten, gdzie z góry można podziwiać piękny Voldsfjorden. Na szczycie znajduje się też skalna ambona, na którą wejście rzekomo generuje niezły zaszczyk adrenaliny. A żeby dostać się na start szlaku, trzeba skręcić obok sklepu Coop wedle wskazań znaku i wąską drogą dotrzeć na mały parking, choć można dojechać samochodem nieco dalej,
ale to już wiąże się z pewnymi opłatami, co widzicie teraz na załączonym obrazku. W tym wypadku trzeba uiścić opłatę z pomocą dedykowanej aplikacji, bądź też na wskazanej stronie internetowej. Szlak ponoć nie jest tam specjalnie wymagający, tylko kawałkami jest tam, odcinkami jest sporo błota. Mamy takie nakładki, które zabezpieczają nasze buty przed przemoczeniem, tak jak będzie już bardzo, bardzo mokro, to pewnie sobie założymy. No i tu jest kolejny parking po drodze. Przy tym drugim parkingu trzeba odbić w prawo na ten punkt widokowy Galten, a droga prosto prowadzi do jeziora. Tutaj na Galten mamy 3,2 km. A na blachach polskich nikogo nie widać. Są Holendrzy, w większości oczywiście Norwedzy, no i Szwedzi. Dzisiaj pogoda taka ociupinkę przypominająca polskie klimaty, takie przedburzowe, chociaż nie jest tak gorąco oczywiście, tylko jest tak parno, nie? Tak dusznawo jest, tak jakby miała burza przyjść. Co nas bardzo ucieszyło, po drodze są borówki. Jest dużo borówek. Beata już skosztowała. Jak? Pokorz język. Będziemy mieć jutro na śniadanie z płatkami do owsianki. Skosztujemy. Kwaśnawe trochę, ale dobre. Nie, słodkie. Ja miał kwaśno. Żeby my bąblownice nie dostali. Nie wolno zrywać tych, co rosną nisko i bez umycia. Bo jak zwierzątka leśne tutaj to posikają, jak mają ta bąblownica, to my to możemy dostać. A to nie ma nic przyjemnego. Z górnych partii lepiej zrywać. A poza tym nie tylko zwierzątka leśne, ale zwierzątka miejskie też od czasem obsikują, prawda? Takie boróweczki, zwłaszcza przy szlaku. Lepiej zrywać z góry, chyba że ma ktoś taki rozrzut, że i góra posika. Szlak na Galten nie jest trudny i nie wymaga jakiegoś specjalnego górskiego doświadczenia. Jedynym mankamentem jest miejscami podmokłe i błotniste podłoże. Dlatego nieprzemakalne obuwie powinno uznać się tu za priorytet. Przetestujemy nasze nowe nakładki na buty, które zabezpieczają przed wilgocią, przed wodą. No tu już takie konkretne błotko, także założymy sobie i zobaczymy, jak to się będzie sprawować. Jest takie niezłe już błoto. Zobaczcie, co się dzieje. No bez tych nakładek to by było kiepsko. Buty mokre. No teraz jak jada do Norwegii, to wezmę sobie gumowce. Wyszliśmy na te pierwsze wzniesienie i trzeba teraz jeszcze iść na drugie wzniesienie. No i zaczyna padać. Standard, jak gdzieś dochodzimy do jakiegoś szczytu, który chcemy zdobyć, to ostatnio zawsze leje. Dotarliśmy na punkt widokowy Galten, 570 metrów nad poziomem morza. Widoki są piękne, tylko pogoda nie jest piękna. Zrobimy sobie mały posiłeczek, zrobimy kilka fotek, pozachwycamy się jak zawsze widokami i będziemy powoli się zwijać, bo może jeszcze pójdziemy na to jezioro, zobaczymy jak będzie z pogodą. A teraz sobie popatrzcie na okoliczne widoczki. Folkstad-Vadnet, tam jest jeziorko, w tym miejscu, ładnie się odkryło, a tam jest w oddali miasto Volda. Jak najbardziej warto wejść tu na Galten,
Co fajne, malutko ludzi jest, nie? My byliśmy przez długi czas tam sami, także bardzo fajna opcja, jeżeli jest pogoda, oczywiście nie tak jak dzisiaj. Chociaż dzisiaj też były takie przebłyski, mogliśmy sobie zrobić zdjęcia, nawet polatać dronem, także nie było wcale tak źle. Jeżeli będziecie tu w okolicy właśnie Woldy, Folkestad, to jak najbardziej wbijajcie tutaj na Galten. Ale Beatko, ją ta pelerynka za mało! Obejrzyj, ją nie umie zapiąć. O! Plecak nie zaczniesz ją! A, bo ją mam plecak na plecach. A ja już myślał, że ją tak przybrał, ty. A to ją mam plecak. Ale leje już teraz. Ja przed chwilą się przewrócił, bo przy każdej takiej wycieczce ja muszę się jakaś wywalić. Bieramy borówki. A wybieraj taki fajny bata. Dorodny. Dojrzały. No ja nie mam kubka. Będę musiał do twojego nosić. Masz kubek. Ale ja nie mam ręki. Ja mam 2 ręki, chłopie. Nie godej do mnie, hopie. Ty ciulu. Ty myślisz, że co? Że kombajn jaki? Chyba mi się to popuczyło, może być? Daj tego kubka. Fajny domek, dach cały w trawie. Tam wszystko rośnie na tym, widzisz to? Tam jakieś krzaczory nawet są. Nie wiem, jak to właśnie z tym obciążeniem takiego dachu jest, bo to jest jednak ciężar, jak to jeszcze przychodzi woda do tego, jeżeli tam jest warstwa ziemi. Widocznie są takie rozwiązania, które pozwalają na takie poszycie dachowe, prawda? No i został tylko nasz samochód. Tyle zajęło nam wejście i zejście i pobyt oczywiście na Galten, czyli 4 godziny 50 minut. Miną pronka, które kupiliśmy, nie były drogie, bo były w promocji. Bo się kończył termin ważności, ale całkiem fajnie wyglądają, nie? No fajne, tylko jedna wyrzuciła. Jedna tylko. Bezpestkowe. Bardzo dobre. Będziemy rozpalać grilla. I zrobimy sobie grilla. Drugiego już w tym miejscu. Testujemy ichniejsze piwerko. W sklepie tu tylko można kupić do 4,7%, ale piana jakaś tam jest. Po całym dniu dreptania, chodzenia po górach, po mieście, zwiedzania, należy się takie piwerko zmęczonemu wędrowcowi. Co myślisz, Batko? No, bez piwerka też wyszło. Też można, ale nic złego w tym, żeby sobie wieczorem przy grillu przysiąść i napić się złocistego płynu. Wasze zdrowie. Zaszpijemy jeszcze tych ogórek właśnie, które kupiliśmy. Spoko. Dzisiaj idziemy w okolice tutaj naszej miejscówki na drugą stronę, bo tam jest takie fajne zejście do wody. Obiera wędka. Ja nigdy nie łowił ryb, ale chcę spróbować. Szkoda mi ich jest trochę, ale kurczę, miałbym ochotę sobie taką rybkę z grilla zjeść. Mamy tu grill, mamy specjalny taki ruszt na ryby i tu mam jeszcze podbierak, także spróbuję, no nie wiem. Najgorzej będzie, żeby zabić ta ryba. Kiedyś musi być ten pierwszy roz, także zobaczymy, czy mi się to uda zrobić, a jak nie, to sobie odpuszczę. Po prostu sobie posiedzimy, zrobimy sobie jakiś pikniczek nad wodą, a w Norwegii jest tak, że każdy może łowić ryby gdzie chce, chyba że są jakieś miejsca, w których to jest zabronione po prostu. Wtedy jest informacja, a w takich miejscach dzikich, różnych, to można spokojnie łowić ryby i nikt nikomu nic nie powie, nikt nikomu nie wlepi mandatu. No to spróbujemy. Nie wiem, na co to mam chytać sobie, mamy tam jakiś chleb, spróbuję na chleb, no. Albo się uda, albo nie. No. Tu mamy takie zejście właśnie przy tym opuszczonym domu. Tu jest taki opuszczony dom. Nie wiem, czy w nim straszy, czy nie straszy, ale jest opuszczony. Łowię sobie ryby, ale nic mi to nie idzie. Nie wiem, co robię nie tak, bo łowię pierwszy raz. Nigdy żech nie łowił na wędkę. W ogóle żech nie łowił nigdy ryb. Ryba z fiordów. To by było coś na pewno pyszne. Ryby co prawda nie udało się złowić, ale udało nam się złowić coś innego. Jajka i syr się udało złowić. I też dobre.
No smakuje. Idziemy zaraz na rowery, co myślisz? Ryb nie udało nam się złowić, ale udało nam się znaleźć grzyba. Na rybach w lesie byliśmy. Na rybach w lesie byliśmy i grzybów my nazbierali. I teraz zaś będziesz chodził i szukał grzybów, ja? Będę chodził i szukał grzybów. Musimy to zjeść. Przyjechaliśmy do Norwegii, że bez jedzenia, że se nałowimy ryb. Nie nałowiliśmy, to teraz będziemy zbierać grzyby. Rowery stoją i wyglądają tak. To są dwie damki prawdopodobnie, ale co zrobić, no? Go, go, go! Na rower, go, go, go! Na rower, go, go, go! A Beata wygląda w kasku tak. Jak borok. Znaczy się nie ma tu obowiązku jeżdżenia w kaskach, z tego co się zorientowaliśmy, ale no zawsze warto założyć coś takiego. 5 minutes later. Podejrzewamy, że to są jakieś te zbiorniki hodowlane łososi bądź też jakiejś innej ryby. Tam wcześniej też były takie typowe dla Norwegii fermy hodowlane łososi, takie już na wodzie, stricte na morzu, prawda? Nie wiem, czy tu jest też jakoś przetwórnia, bo tam wyżej jest jakiś zakład. Być może tu jest od razu przetwórnia też tych rybek. I jak ją fajnie wygląda w tej czopce. A mama też wygląda fajnie. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Ten styropian ochroni nasze głowy i nasze życie. Beata mnie trochę wycyganiła, bo mi dała taki rower, w którym nie można regulować siodełka. Ją bardzo nisko to siodełko i mi jest bardzo niewygodnie jechać, bo wyglądam komicznie jak Crazy Frog trochę. Tym wyżej to jakby nie patrzeć na przewidoki. A Beata została tam na dole, bo nie chciało jej się wjeżdżać tu pod górę. A tam jest robot koszący. Ale zadziwia mnie ten robot koszący. On sobie tak radzi, kurde, w takim nierównym terenie. Ja tam raczej podejrzewał, że to jest sprzęt na takie bardzo równe powierzchnie. A jednak nie. Szwung trzeba mieć. Po drodze jest fajny wodospadzik, ale oczy, takie kaskady bardziej niż wodospad. No. Tu w Norwegii są takie ślimoki, tak powiem niepoprawnie politycznie, taką murzyńską rasa ślimoków. To jest chyba. Normalnie czarne są. Nawet się nie boi, o. Siedzimy właśnie na promienie do Woldy, ponieważ wybieramy się dzisiaj na ostatnie takie zakupy. Jutro jeszcze jedziemy w takie fajne miejsce i udajemy się do drugiej miejscówki. Zapewne też będzie z tego bardzo ciekawy odcinek, zresztą jak każdy nasz odcinek jest ciekawy. Prom, jak wiecie, jest za darmo dla osób fizycznych, jeżeli nie poruszacie się żadnym mechanicznym pojazdem. Prom jest za darmo z Folkestad do Woldy i z Woldy do Folkestad. I dla rowerów? I dla rowerów też. Tu jest niby to Muzeum Garbarstwa. Trzeba iść po zapachu. No i dotarliśmy do tego muzeum, ale faktycznie jest chyba zamknięty. Jest tu jakaś informacja, bo to czyto, bo to jest, znaczy się próbuję to przetłumaczyć, bo to jest w języku norweskim, ale w środku za szybą widać jakieś tam skóry, także no pewnie jest to. Tu jest jakoś menelownia norwesko. Tam graffiti, tu jakieś straszki pomalowane, szyby potrzaskane. No takie jakby nie norweskie. Obejrzeć. Faktycznie tu coś było. O, tam pełno skór jest, widzisz? Aha, tu jest miejsce do posiedzenia. No szkoda, że zamknięte jest, no ale co zrobimy? Tam są jakieś skóry, jakieś asortymenty do skóry, puszki, nie puszki. No jakieś rzeczy, które służyły im, czy też przyrządy, specyfiki, które służy im do wyprawiania tych skór. No szkoda. Ale widać, że to jest, Beata, już dość długo chyba zamknięte. Bo to widać takie już jest lekko zaniedbane. No a tu jest taka okolica dość nieciekawa, że tak powiem. I śmierdzi padliną. Także wolę nie wnikać w te zarośla, tu w te krzaczory, bo może mnie tam spotkać niespodzianka. Dobra, spadamy stąd. Ale jakie dorodne owoce czerwonej porzeczki tutaj są. Można sobie skosztować. To skosztuje jedna albo dwie. O. Te są akurat, że takie małe urwą. Kwaśne, ale dobre by były do jogurtu.
Część Norwegów ma takie zamiłowanie do stawiania masztów przed domami, a na tych masztach oczywiście norweskie flagi. No, często widać takie obrazki właśnie przed domem. Z racji pięknej pogody, prosto od Muzeum Garncarstwa, postanowiliśmy się pofatygować nieco dalej do Muzeum Wsi Skandynawskiej. Częsty obrazek tutaj w Norwegii, te roboty koszące. I po takich nierównych terenach. A u nas jest takie przekonanie, że takie roboty radzą sobie tylko na równiutkiej, płaskiej powierzchni. Oprócz wszechobecnych Tesli zdarzają się też takie perełki. I nie tylko takie. Cadillaców też tu sporo spotkaliśmy. No ładnie. A Tesli tu, jak już wspomniałem wcześniej, jest od groma. Ogólnie elektryków jest bardzo dużo. O dziwo, bo tutaj jednak są srogie zimy, na pewno bardziej srogie niż w Polsce. A jakoś radzą sobie chyba te elektryki. Tu jest dużo stacji też do ładowania. To trzeba przyznać, jest to na każdym kroku, pod każdym sklepem, gdzieś w jakichś punktach po drodze. Jest tego sporo. No i po jakimś kilometrze, może trochę więcej, dotarliśmy do Muzeum Wsi. Toalety po lewej, jak komu się zachce, a Muzeum Wsi wygląda tak. Furtka jest otwarta. Czego nie wolno? Nie wolno palić, grillować, składać ognisk i nie wolno robić kup, psich kup. Człowiek nie jest przekreślony w tej pozycji, także może człowiek może, nie wiem. Co pan? A sram jak pani pies. Ale psy nie mogą. Patrz ile borówek na dachu. Tam jest cała flora Norwegii. No mówię, nie wiem, czy ktoś wyskoczy za chwilę, że musimy zapłacić za coś. Stare skandynawskie domy. I tu jeszcze takie ich spichlerze być może to były jakieś gospodarcze budynki. Tam jeszcze jakoś ścieżka do góry prowadzi, ale to już raczej nie do tego muzeum. No ten kompleks widać składa się z kilku domów. Wydaje mi się, że to jest bardziej odskocznia tak do mieszkańców Woldy, żeby sobie mogli żeby przyjść, oni sobie tu mogli po przyjść. prostu pobiwakować. No nie wolno biwakować tu. No ale może kanapka mogą zjeść, co? No tak, kanapka oczywiście. I na końcu bardzo nowoczesny atrybut tej wsi, czyli korty tenisowe. No sądzimy, że jest to taka odskocznia dla mieszkańców Woldy, jak Beata wcześniej wspomniała, a może być to też takie na zasadzie warsztatów jakichś tematycznych, że odbywają się tutaj jakieś warsztaty tematyczne. Myślę, że przyjmują zorganizowane grupy jakieś po wcześniejszym tak, jakiś przewodnik pewnie im tu opowiada, jak to kiedyś wyglądało na wsi tutaj w Norwegii. Być może też można wchodzić do środka. No ja sprawdzę za chwilę, czy jakieś tam są drzwi otwarte, żeby tam zajrzeć. Ale fajnie to tu jest zorganizowane, zobacz. Widzisz? To na zasadzie jakby rynny to wygląda, no. A nie wiem, a może to jest właśnie ta kora z brzozy robi za rynna, wiesz? Gdzieś to tam cieknie, no bo cieknie, ale no, na tej zasadzie to jest może, nie wiem, może się mylę. Tak zwany brusek, czyli to się tym kręci i to jest koło do bruszyniu. Noży, siekierek, mieczy i tak dalej. Teraz już to tak działo średnio, ale się coś kręci. Bo wesela tu organizują. Bo wesela też możliwe. Prawdziwe, skandynawskie, dawne wesele tutaj się odbywa. Spokój i otoczenie tego miejsca niesamowicie stymulowały naszą wyobraźnię. Dlatego z każdą chwilą klimat skandynawskiej wsi udzielał nam się coraz bardziej. Więc postanowiliśmy zbudzić duchy wioski i zajrzeć do środka. Hügen! Hügen und ins aus dem Weg, du! Id aus, oh my god! Hügen! No Hügen. W tej drugiej chałupie ciekawe czekiery. Und. Good morgen. Największą atrakcją tej wsi tutaj skandynawskiej jest ta huśtawka. Jeszcze raz. Dobre, ale tu jest niebezpieczne, bo to od razu na drzewo No lecisz. bo to nie jest huśtawka do huśtania.
A do czego? To jest eksponat. Ja, to idzie eksponat. Wstęp do tej wioski jest darmowy, ale już parking, który tutaj jest, ten niewielki parking jest płatny i kosztuje 100 noków, czyli 100 koron norweskich. Przynajmniej jest tak wynika z tych informacji, które tutaj są na tej tablicy za mną. A kibelki nie wiem, czy są otwarte. No niestety kibelki zamknięte są. Teraz się muszę zejść umyć. Lecimy szukać bankomatu i do sklepu. Udało nam się wybrać norweskie korony i pierwszy raz trzymia w ręce norweskie korony, pierwszy raz w życiu. I drobne wydatki, jakby trzeba było coś zapłacić gotówką, zawsze warto mieć gotówkę przy sobie. Prawdopodobnie w tym banku prowizji nie ma, bo wcześniej próbowaliśmy wybrać, no to była za 5 stówek 50 noków prowizji, także zrezygnowaliśmy wtedy, wybraliśmy tu i prawdopodobnie bez prowizji. A tu jest obok, od razu jest Rema 1000, ten słynny sklep norweski. Może wytłumaczę od razu, że w Norwegii jest tak, że nie kupicie w spożywce zwykłej alkoholu powyżej 4,7%. Są specjalne sklepy z alkoholami i tylko tu można mocniejsze trunki kupić. Dajmy zobaczyć, jak to wygląda w kwestii cen. Tam fajne piwka kraftowe. Po 112, po 57 też można jakieś wyłapać. No z tego co widzę, to wina powyżej 100 wszystkie. To jest polska wódka Dworek. W plastikowej butelce, co ciekawe. Się skuszymy na jakieś winko do obiadu ewentualnie. Ale tak weszliśmy z ciekawości, żeby tu sprawdzić ceny. No i jak widzicie, wódki to półlitrówki, ponad 200. Nie zauważyłem tańszej wódki półlitrowej, także no spory wydatek. No i tu winka 140, to już chyba jedne z najtańszych z tego co widzę. 109, no ale powyżej 100. No i poczyniliśmy sobie zakupy, prawda, w Remie 1000, takie bułeczki kanapkowe, oczywiście chleb, masło, czy też margaryna w płynie do smażenia, sery i pomidorki. Ser, familijna paczka, wychodziło po prostu taniej. No i kanapeczki teraz, które sobie zjemy. Zapłaciliśmy 184,36. A naleśnik całkiem spoko, na słodko. Dobry. Możemy polecić. Gmina Volda może i nie oferuje nadzwyczaj spektakularnych atrakcji, jak i nie słychać tu westchnień przechadzających się turystów, ale za to subtelnie potrafi wprowadzić w klimat udekorowanej naturalnym pięknem Norwegii. My zaznaliśmy tutaj wyciszenia, którego oczekiwaliśmy na początku naszej przygody z krainą fiordów. I jesteśmy tego pewni, że będziemy te okolice wspominać z sentymentem. Co prawda, w tym filmie poznaliście tylko najbliższą okolicę naszej pierwszej norweskiej miejscówki. Za to w kolejnym pokażemy wam to, co można zobaczyć nieco dalej od Voldy i Folkestad. I zapewniamy was, że te miejsca wywarły na nas ogromne wrażenie i wzbudziły niebywałe emocje. Mamy nadzieję, że już wkrótce zobaczycie nasz kolejny film i przekonacie się o tym sami. A teraz już życzymy wam wszystkiego dobrego. Zachęcamy też do subskrypcji oraz aktywności w komentarzach. No i oczywiście do zobaczenia gdzieś w świecie. I do zaś.